Serdecznie zapraszam do odcinka 6 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 5. W poprzednim odcinku 5 opowiedziałem o 2 marszałkach Rzeczypospolitej zaangażowanych w akcję propagandową Unii Lubelskiej. W tym odcinku opowiem o początku Unii Brzeskiej z 1596 roku. 27 lat po powstaniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Unii Politycznej pomiędzy Rzeczypospolitą a Litwą, w 1596 roku podpisano kolejną unię, tym razem religijną w Brześciu Litewskim. Unia Brzeska połączyła cerkiew prawosławną z kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część duchownych prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski ryt liturgiczny. Ale doszło również do tego, co można było się spodziewać, czyli podziału społeczności prawosławnej na zwolenników Unii, unitów i przeciwników, dyzunitów. Jednym słowem zdobyliśmy kolejnych wrogów Polski i polskości w postaci niechętnych Unii, wiernych prawosławnych. Aby zrozumieć, jak doszło do podpisania tej Unii, która w efekcie okazała się fiaskiem, należy spojrzeć trochę w głąb historii i przyjrzeć się wydarzeniom, które do niej doprowadziły. Na początek cofnijmy się o 1623 lata wstecz, do początków Cesarstwa Rzymskiego. Kiedy powstało Cesarstwo Rzymskie w 27 roku przed naszą erą, Kościół chrześcijański był prześladowany i nie mógł posiadać ani przekazywać majątku. Stan ten trwał ponad 300 lat, do momentu, kiedy Konstantyn Wielki w 321 roku zezwolił Kościołowi na posiadanie majątku. Jednak Kościół rzymski posiadał wszystkie ziemie jako prywatny właściciel ziemski i nie był suwerennym podmiotem. W 395 roku Cesarstwo Rzymskie zostało podzielone przez Teodozjusza I Wielkiego na Cesarstwo Zachodniorzymskie oraz Cesarstwo Wschodniorzymskie zwane Bizancjum. Cesarstwo Zachodniorzymskie upadło w roku 476, zaledwie 81 lat po podziale, a głównym sprawcą jego upadku był Odoaker, dowódca germańskich najemników. Bizancjum natomiast przetrwało jeszcze prawie 1000 lat, do roku 1453, kiedy Turcy pod wodzą sułtana Mehmeda II zdobyli Konstantynopol i zmarł ostatni cesarz bizantyjski Konstantyn XI Dragazes. Powróćmy do roku 476, kiedy Odoaker 23 sierpnia został obwołany królem barbarzyńskich oddziałów w Italii. Jednakże cesarzowi bizantyjskiemu Zenonowi nie podobały się sukcesy Odoakera i zachęcił króla Teodoryka do zaatakowania Italii. Wkrótce Ostrogoci, plemię germańskie pod wodzą króla Teodoryka, objęło siłą kontrolę nad północnymi Włochami, a stało się to w roku 493. Kościół rzymski z konieczności poddał się ich suwerennej władzy, potwierdzając jednocześnie swój duchowy prymat nad całym chrześcijaństwem. Dopiero w roku 535 cesarz bizantyjski Justynian I rozpoczął serię kampanii przeciwko Ostrogotom i po ich pokonaniu w 554 ustanowił egzarchat Rawenny, którego jednostką administracyjną było księstwo Rzymu. Papież, jako największy właściciel ziemski i najbardziej prestiżowa postać we Włoszech, zaczął przejmować większość władzy rządzącej, której Bizantyjczycy nie byli w stanie sprawować na obszarach otaczających Włochy. Podczas gdy papieże zgodnie z prawem pozostawali poddanymi rzymskimi pod władzą bizantyjską,
W praktyce księstwo Rzymu stawało się niepodległym państwem. W 568 roku Longobardowie wkroczyli na półwysep od północy i założyli własne włoskie królestwo, a przez następne 2 stulecia podbili większość terytoriów włoskich, niedawno odzyskanych przez Bizancjum. Do walki o władzę nad włoską ziemią włączyli się Frankowie, czyli zachodniogermańska federacja plemion. I to ich król Pepin Krótki założył w 756 roku państwo kościelne. Nadał on prawo do władania państwem papieżowi Stefanowi II. Państwo utworzono na terytoriach zdobytych podczas wojen z Longobardami. W okresie renesansu terytorium papieskie znacznie się powiększyło, a papież stał się jednym z najważniejszych władców Włoch, a także głową zachodniego chrześcijaństwa. W szczytowym okresie państwo kościelne obejmowało większość współczesnych włoskich regionów: Latium, Marsze, Umbria, Romania i część Emilii. Ziemie te reprezentowały doczesną władzę papieża, w przeciwieństwie do jego kościelnego prymatu. Do roku 1860 znaczna część terytorium państwa kościelnego została podbita przez Królestwo Włoch i w 1870 państwo kościelne przestało istnieć. Dopiero 59 lat później, w roku 1929, włoski przywódca faszystowski Benito Mussolini rozwiązał problem zjednoczonych Włoch i Stolicy Apostolskiej, negocjując traktat laterański podpisany przez obie strony. Traktat ten uznawał suwerenność Stolicy Apostolskiej nad nowo utworzoną jednostką terytorialną, miastem-państwem w Rzymie, ograniczonym do symbolicznego terytorium, które stało się Watykanem. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Powstaje jednak pytanie, jak wyglądały stosunki pomiędzy państwem kościelnym w Rzymie a cesarstwem wschodniorzymskim w Konstantynopolu w aspekcie religii. Na tym zakończę odcinek 6, w którym opowiedziałem o początkach Unii Brzeskiej z 1596 roku i historii powstania Watykanu. Serdecznie zapraszam do odcinka 7 pod tytułem Unia, część 6.